Witam na kanale Fansurf TV. Ja nazywam się Daniel Michalski, jestem instruktorem Wingfoila w szkole Fansurf. Mam też ogromną przyjemność prowadzić kursy instruktorskie z ramienia PS Wing, na które serdecznie zapraszam. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o starcie z wody, które nazywam startem z przysiadu. Jest to start bardzo skuteczny, szybki i super uniwersalny. Sprawdza się zarówno na akwenie z płaską wodą, jak i na akwenie mocno zafalowanym. Ten start jest super skuteczny na deskach o bardzo małej wyporności, tzw. sinkerach, w pełni zatapialnych, m.in. 60 litrów, 45 litrów i mniejszych, ale uniwersalność tego startu powoduje, że można go wykonywać również na większych deskach, m.in. 100-110 litrów, jak również na deskach wypornościowych, kiedy jesteśmy na początku swojej przygody z Wingfoilem. Nie jestem autorem tego startu, nie ja go wymyśliłem, natomiast posiadając doświadczenie w nauczaniu Wingfoila, chciałbym zwrócić uwagę na kluczowe elementy. Wszystko po to, by ten start opanować jak najszybciej i bez popełniania błędów. Porównując start z przysiadu, na przykład ze startem rodeo, ten pierwszy jest moim zdaniem dużo łatwiejszy. Nie wymaga super sprawności, a jest tak samo szybki i do tego ma jeszcze kilka zalet, które przedstawię w tym filmie. Ta ocena wynika z moich indywidualnych doświadczeń, jak i pracy z kursantami, którzy start z przysiadu na małej desce są w stanie skutecznie wykonać po kilkunastu próbach. Dodatkowo start z przysiadu jest dedykowany osobom, które mają problem np. z biodrami lub trudności z wstawaniem z kolan poprzez jedną nogę. Na początek pokażę start na desce o wyporności 60 litrów i opowiem pokrótce, jak ten start wygląda. Szybki łyk kawy i zaczynamy. Obracamy winga do tak zwanego tipa. Robimy to tak, by rączki, w tym przypadku sztywne, nie uderzyły w deskę. Ustawiamy deskę i dochodzimy do tak zwanej rączki flagi, chwytając ją tylną ręką. Wszystko dzieje się po nawierzchnej stronie deski. Deskę ustawiamy prostopadle do kierunku wiejącego wiatru, czyli w kursie półwiatr. Wchodzimy kolanami na deskę i od razu wykorzystujemy winga jako naszą platformę, dzięki której odciążamy deskę i utrzymujemy równowagę. Wkładamy najpierw przednią nogę w przedni footstrap, a następnie tylną w tylny footstrap. Przechodzimy do głębokiego przysiadu nad deską. Winga trzymamy tylną ręką za rączkę flagi, następnie sięgamy przednią ręką za przednią rączkę mocy i momentalnie przykładamy tylną rękę na tylną rączkę mocy. Winga dajemy na wiatr, jednocześnie wstajemy z przysiadu do pozycji stojącej. Pompujemy wingiem, by wyciągnąć deskę na powierzchnię wody, następnie etap wejścia w lewitację. Pompujemy wingiem nogami, w zależności od siły wiatru robimy to bardziej lub mniej intensywnie. Mamy to. Wydaje się dość łatwe, prawda? Zobaczcie jeszcze raz start z przysiadu na desce wyporności 45 litrów. Tym razem bez komentarza. Po tych dwóch startach tak naprawdę mogliśmy zakończyć ten filmik. Dla tych jednak, którzy chcą ten start robić szybciej, skuteczniej i sprawniej, zwrócę uwagę na kluczowe wskazówki, które pomagają moim kursantom. Kolejny łyk kawy i wracam z tipami. Tip numer 1. Wing jako pływająca platforma. Wykorzystanie winga jest kluczowe i pełni on kilka istotnych funkcji. Po pierwsze, możemy odciążyć deskę z naszej wagi, co ułatwia włożenie nóg w footstrapy. Po drugie, wing stanowi element, dzięki któremu równoważymy naszą pozycję i możemy decydować o idealnym momencie startu. W przysiadzie, wykorzystując winga, możemy bezstresowo czekać na mocniejszy podmuch wiatru lub czekać na przejście fali. Jest to szczególnie ważne na zafalowanych akwenach. Tip numer 2. Przysiad. Co jest kluczowe? Bardzo ważne, by stopy weszły na tyle w footstrapy, by w przysiadzie nasz ciężar był nad deską. Nie może dochodzić do sytuacji, że wsuniemy tylko delikatnie palce w footstrapy, gdyż przy próbie startu będziemy zbyt mocno obciążać burtę nawieczną, co będzie powodowało niestabilność deski i upadki. W przysiadzie tak rozkładamy ciężar ciała, by deska była równo zanurzona w poziomie, by nie przegłębiać ani dziobu, ani rufy, ani burty zawiecznej, ani nawiecznej. Przy podnoszeniu się do pozycji stojącej dociskamy mocniej tylną nogę, by deska wynurzała się spod wody najpierw dziobem.
Na początku kontroluj, by ramię przedniej ręki było od wewnętrznej strony kolana przedniej nogi. Brzmi trochę skomplikowanie, ale to pomaga lepiej równoważyć pozycję. Jest ona bardziej skupiona. Tip numer 3. Przytrzymanie się wiatru w wingu. Podczas wstawania z przysiadu dajemy dość agresywnie winga na wiatr. Wybierając głównie tylną ręką, przytrzymujemy się tak, by nie upaść na stronę nawietrzną. Jeśli mamy tylko wystarczającą siłę wiatru i skutecznie wybierzemy winga, start jest praktycznie w 90% wykonany. Będąc zanurzonym po kolana, po pas w wodzie, pompujemy intensywnie wingiem. Czasem może się zdarzyć, że dolnym tipem robimy to po wodzie. To nic złego. Najważniejsze, by przez pracę wingiem wynurzać się na powierzchnię wody. Pamiętajcie o dociskaniu tylnej nogi, by jak najszybciej dziób pod kątem wychodził spod wody. Tip numer 4. Ergonomiczne i nieergonomiczne chwytanie rączek. Szybciej i bardziej ergonomicznie będzie trzymanie winga tylną ręką za rączkę flagi, następnie przednia ręka sięga za przednią rączkę mocy i potem tylna ręka sięga za tylną rączkę mocy. W ten sposób rekomenduję. Jest on szybszy, nie powoduje zachwiania i są tylko 2 ruchy do wykonania. Znam osoby, które wykonują ten start robiąc 3 ruchy, czyli trzymają na początku winga za rączkę flagi przednią ręką. Ten sposób jest nieergonomiczny, nie polecam tego wykonania. Aczkolwiek liczy się skuteczność. Jeśli komuś będzie w ten sposób łatwiej, to ważniejsze są jego indywidualne preferencje. Tip numer 5. Start z przysiadu. Super skuteczny po nieudanym zwrocie lub skoku. Jeśli po skoku, zwrocie, świadomie zachowując zasady bezpieczeństwa zostaniesz w footstrapach, to start z przysiadu jest do tego stworzony. Nie musisz rozpoczynać całej procedury startu, tylko w 2-3 sekundy jesteś w lewitacji. Oczywiście, w takich przypadkach trzeba umiejętnie pilnować, by wing był po stronie zawietrznej i nie miał kontaktu z foilem. Po prostu wspieramy się na wingu, nogi mamy już w strapach i startujemy. Tip numer 6. Start z przysiadu na każdej desce. To start super uniwersalny. Podczas szkoleń start z przysiadu stosuję na wszystkich deskach. Od 45 litrów do około 160 litrów. Na deskach z footstrapami i bez footstrap. Na deskach, które są poniżej wagi ridera, jak i dużo powyżej. Ale również na deskach wypornościowych w początkowym etapie nauki. Zobaczcie, jak Tomek startuje na desce 110 litrów. Waga Tomka 95 kg. Technika praktycznie się nie zmienia w porównaniu do deski 45 litrów. Dodatkowo, tak jak już wspominałem, osoby mające problem z biodrami, osoby, którym ciężko wstać z kolan przez jedną nogę, bardzo chwalą sobie start z przysiadu. To już koniec. Mam nadzieję, że wystarczyło Wam kawy. Jeśli się podobało, wiecie co robić. Łapka w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, niebawem kolejne wingfoilowe produkcje. Zapraszam na wingfoilowe szkolenia z Fansurf do Soma Bay, na Rhodos i oczywiście do ukochanych chałup. Widzimy się w lewitacji.